22 sierpnia 1920 roku wieczorem do Łomży wkroczyły wojska polskie, wyzwalając miasto spod okupacji sowieckiej i biorąc do niewoli ponad 2000 jeńców. Walki o Łomżę w decydujący sposób przyczyniły się do rozbicia III Armii Sowieckiej. Łomżę wyzwolił 59. Pułk Piechoty Wielkopolskiej pod dowództwem kapitana Cerklewicza. Wyrazem uznania było uroczyste odznaczenie kapitana krzyżem Virtuti Militari następnego dnia na Starym Rynku w Łomży. Najazd bolszewików pogłębił i tak katastrofalny stan miasta. Radość z odzyskanej niepodległości nie przysłoniła jednak mieszkańcom wyważonego spojrzenia na swoje miasto. Jego wygląd i stan finansów nie napawały optymizmem. Zniszczone, uszkodzone ulice, mosty, brak wodociągów i kanalizacji, duże bezrobocie, panująca drożyzna – to były najważniejsze problemy, przed rozwiązaniem których stanęły władze miasta Łomży. W ciągu następnych 19 lat dał się zauważyć powolny, ale jednak rozwój nadnarwiańskiego grodu. W okresie międzywojennym Łomża należała do największych ośrodków miejskich północno-wschodniego Mazowsza. Stała się siedzibą nie tylko władz powiatowych, lecz także siedzibą niektórych urzędów i instytucji o zasięgu ponadpowiatowym, jak Sąd Okręgowy, Prokuratura, Hipoteka, Urząd Akcyz i Monopolii Państwowych, Urząd Ziemski czy Polska Dyrekcja Ubezpieczeniowa. Niezwykle ważną rolę odgrywało biskupstwo, którego siedzibę ulokowano w Łomży, co znacząco podniosło rangę miasta. Papież Pius XI ustanowił miasto stolicą diecezji łomżyńskiej. Przyczyną tej decyzji był zaistniały w wyniku I wojny światowej fakt podziału dotychczasowej diecezji sejneńskiej przez granicę państwową. Biskup sejneński pozostał po stronie litewskiej, zaś parafiami pozostałymi po stronie polskiej zarządzał od lipca 1918 roku dotychczasowy biskup pomocniczy Romuald Jałbrzykowski. Ostateczne ustalenie granic diecezji i formalne jej zatwierdzenie nastąpiło w 1925 roku. Zaś pierwszym jej biskupem został właśnie Romuald Jałbrzykowski. Jego uroczysty ingres do kościoła świętego Michała Archanioła odbył się 26 stycznia 1926 roku. Jednak już w czerwcu tego roku opuścił Łomżę, a jego miejsce zajął przybyły z Poznania biskup Stanisław Kostka-Łukomski. W posłudze duszpasterskiej wspomagali go biskupi pomocniczy Bernard Dębek i Tadeusz Paweł Zakrzewski. Na potrzeby biskupa i jego kancelarii wzniesiono pałac biskupi. 10 lat później poświęcono tzw. Dom Katolicki, służący spotkaniom diecezjalnym, przy ulicy Sadowej. Kompleks zabudowań diecezjalnych uzupełniały budynki założonego jeszcze w 1919 roku seminarium duchownego, funkcjonującego do dnia dzisiejszego. Lata 20. cechowały szybki wzrost ludności. W następnym dziesięcioleciu był już niewielki. W 1939 roku na ogólną liczbę ludności ponad 27 000 63% to byli katolicy, 35% to ludność żydowska. W łomżyńskiej gminie żydowskiej przez wiele lat dominowali ortodoksi. W wyzwolonej polskiej Łomży niektóre ulice i place otrzymały nową nazwę. Na przykład dawny Nowy Rynek został nazwany Placem Tadeusza Kościuszki, a plac Soborny Henryka Sienkiewicza. Wiele budynków zostało zniszczonych wskutek działań pierwszowojennych. Nie było wodociągów i kanalizacji. Po 1926 roku zaczął powoli rozwijać się ruch budowlany. W celu poprawienia warunków higienicznych przy sprzedaży artykułów spożywczych zbudowano w 1931 roku halę targową w północnej części Starego Rynku. Rok później zbudowano pięknie usytuowany miejski stadion sportowy nad Narwią. Dawną cerkiew przebudowano na kościół katolicki, garnizonowy. Wybudowano w 1930 roku Dom Żołnierza na pamiątkę 10. rocznicy zwycięstwa nad bolszewikami. Budowle te można potraktować jako rodzaj symbolu.
bowiem przy budowie wykorzystano ruiny cerkwi przeznaczonej dla wojska rosyjskiego. Łomża była ośrodkiem regionu rolniczego, miastem rzemiosła, handlu, drobnego przemysłu oraz uczącej się młodzieży. Istniało wtedy 8 szkół podstawowych, w tym 2 żydowskie. W latach 20. funkcjonowało również 15 szkół średnich i zawodowych. Gimnazja państwowe męskie i żeńskie, Szkoła Państwowa Przemysłu Leśnego, Seminaria Państwowe Męskie i Żeńskie, Szkoła Kupiecka, Gimnazjum imienia księdza Piotra Skargi, Kolegium przy klasztorze Ojców Kapucynów, Seminarium Duchowne, Szkoła doktora Szymona Goldlusta, Szkoła Rabinów Jeszybot. W 1938 roku uczyło się w mieście 3444 uczniów. Zatem Łomżę tamtego okresu można określić miastem uczącej się młodzieży. Handel w dalszym ciągu kojarzony był z ludnością żydowską. W rzemiośle dominowali szewcy i krawcy. Natomiast do większych zakładów przemysłowych w Łomży należały niezbyt jednak duże fabryki. Fabryka narzędzi rolniczych i odlewnia żeliwa Orłowskiego, tartak, cegielnie, młyny, elektrownia, fabryka waty oraz kilka drukarni. Do 1939 roku wychodziło w Łomży 28 tytułów gazet i czasopism. Wychodziła lokalna prasa w języku polskim i jidysz, na przykład Pismo Ludności Żydowskiej Łomżer Sztymer. Sam prezydent miasta, Świderski, zasłużył się w propagowaniu historii miasta. W 1925 roku wydał własnym nakładem monografię Łomża, w której przedstawia miasto od początku istnienia aż po czasy swojej prezydentury. W sferze projektów pozostała budowa wodociągów miejskich i kanalizacji. Rozpoczęto pomiary miasta, aktywnie działała opieka społeczna, ale Rada i prezydent ciągle borykali się z trudnościami finansowymi. W 1934 roku kasa miejska świeciła pustkami, a deficyt budżetowy wciąż się pogłębiał. Stało się to przyczyną rozwiązania Rady Miejskiej i zmuszenia Władysława Świderskiego, prezydenta, do przejścia na emeryturę. W czasie II wojny światowej pod koniec 1940 roku Sowieci deportowali starego prezydenta Łomży w stepy Kazachstanu. Zarażony tyfusem plamistym zmarł w Sowietach 3 kwietnia 1942 roku. Natomiast po Świderskim prezydentem został mianowany dotychczasowy wiceprezydent Jan Janicki. Lata 30. XX wieku owocowały w starcia pomiędzy rządzącym obozem sanacyjnym a narodowcami. Nie inaczej było na ziemi łomżyńskiej, gdzie obóz narodowy miał bardzo silną pozycję. Krwawa niedziela w Łomży, tak określił zajścia, jakie miały miejsce w Łomży 7 listopada 1937 roku wybitny polski pisarz Józef Mackiewicz. Tego dnia zaplanowano uroczyste poświęcenie sztandaru Stronnictwa Narodowego powiatu łomżyńskiego. Po mszy świętej w katedrze miał się odbyć krótki przemarsz. Ówczesne władze, zarówno na szczeblu wojewódzkim, jak i miejskim, były wrogo nastawione do środowisk endeckich. Po mszy narodowcy chcieli udać się do domu katolickiego. Teren wokół katedry zajęły oddziały policji, które zablokowały wyjścia z ulic. Specjalnie ściągnięto posiłki z samego Białegostoku. Gdy 5-tysięczny tłum wyszedł z katedry, po przejściu ponad 100 metrów został zaatakowany przez policję. Policja wydała polecenie rozejścia się, jednocześnie uniemożliwiając to zgromadzonym. Doszło do szturmu na tłum, w ruch poszły kolby karabinów. 25 osób opatrzył szpital miejski, same rany tuczone przeważnie w głowę. To właśnie ten poświęcony sztandar w krwawych okolicznościach okrywał podczas pogrzebu w styczniu 1939 roku trumnę Romana Dmowskiego. Warto również wspomnieć o rozwoju sportu, co było świadectwem normalizacji życia w mieście. Od 1928 roku aż do wybuchu II wojny światowej dominującą rolę w mieście i regionie odgrywał Łomżyński Klub Sportowy, czyli popularny ŁKS.
Uprawiano głównie piłkę nożną, ale ŁKS posiadał najsilniejszą w Łomży sekcję lekkoatletyczną, zaś sekcja kobieca mogła poszczycić się rewelacyjnymi wynikami, które stanowiły tabelę 10 najlepszych rezultatów w całej Polsce. Swoją drużynę piłkarską Maccabi Łomża posiadało również środowisko żydowskie. Rozgrywane mecze wywoływały nie zawsze pozytywne emocje. Zdarzały się niewybredne okrzyki widzów w stosunku do grających piłkarzy, ale też kłótnie piłkarzy z sędziami prowadzącymi mecze. Odnotowano także ekscesy, do których dochodziło podczas meczów polskich i żydowskich drużyn piłki nożnej. Do 1918 roku w Koszarach wybudowanych dla zaborczych wojsk carskich miał swoją siedzibę 33. Pułk Piechoty. Łomża stała się siedzibą garnizonu. Pułk wsparł Józefa Piłsudskiego podczas zamachu majowego w 1926 roku. Oprócz zajęć typowo wojskowych żołnierze znajdowali czas na pracę na rzecz miasta. Orkiestra pułkowa przygrywała Łomżanom w czasie imprez plenerowych organizowanych w Parku Miejskim, a żołnierze i ich dowódcy byli widoczni w czasie organizowanych nad rzeką Święcie Wianków czy Święcie Morza. Szczególnie okazale prezentował się pułk w obchodach najważniejszych świąt kościelnych i narodowych. Stacjonowanie w mieście bojowej jednostki pierwszorzutowej, czyli przeznaczonej do bezpośredniej obrony granicy państwa, z jej dowództwem i sztabem było powodem niezmiernej dumy mieszkańców Łomży, a także nobilitacją dla jej władz. 1 kwietnia 1939 roku powiat łomżyński wyłączono z województwa białostockiego. Łomża stała się miastem powiatowym w województwie warszawskim. Można powiedzieć, powróciła na nowo do Mazowsza. Niedługo, bowiem 1 września 1939 roku wybuchła wojna, która znowu dotknie boleśnie Łomżę. Jednostka łomżyńska wyruszyła do ostatniej walki, z której nigdy nie miała powrócić w mury swoich koszar. Ale temat II wojny światowej omówię w następnym filmiku, na który już Państwa serdecznie zapraszam. Zapraszamy do subskrypcji naszego historycznego kanału. Kliknij na czarną ikonkę Pro Patria Poland Team i subskrybuj. Dziękujemy i do zobaczenia.